Welcome to Rovaniemi. However, we won't focus on the place where the most tourists end their journey. We'll go a step further and I will show you a city that literally rose from the ashes. Otwarty ten supermarket w niedzielę, tak to szanuję. Zawsze znajdą się ludzie, którzy chcą pracować w niedzielę. To begin, we move from the city center to the place where Arktikum is located, a local science center and at the same time a museum dedicated to life in Arctic regions. At first glance it's a modest building, but underground it hides an entire complex filled with the history of the Arctic Circle. The entrance is paid, but worth every penny. I will show you just enough from the inside, so you don't feel like there is no reason to visit anymore. You can start your journey with knowledge about the geography, as well as the fauna and flora of the Arctic Circle. To jest bardzo ciekawa historia. To jest ryba, która żyje w ogóle najdłużej żyjące stworzenie takiego świadusza. Od 300 do 500 lat. To jest bydle, on ma chyba jak stanie na łapach, to ma ze 3,5 metra. Jak stoi, to jest tak stanie. Or maybe more like this. Twarde, zbite. Nie jest jakieś długie. To jest cieńsze, krótsze, ale w tych miejscach długie. Bardzo miłe w dotyku. To jest w ogóle twarde, trochę jak dywan. Głębokie wbijają się palce, bardzo gęste. Przyjemne w dotyku. To jest jakby pole magnetyczne działa tak, że tu masz, tu ci chroni, nie? Nie ma tak, że tu masz słońce napierdala tymi swoimi promieniami i ma ten wiatr magnetyczny, śpiewa, tam takie dziwne rzeczy. Teraz jak kopcha, to tu ta strona, widzicie, bo nawet widać to tak jakby był wiatr. Dmucha i tu ci rozciąga to pole magnetyczne. Ale pole magnetyczne robi ci zawsze z dwóch stron. I tu gdzie masz dziurę, tu i tu, To są te miejsca. to są te miejsca. On site you'll see everything that accompanied people since the beginning of settlement in Lapland. And not just aspects of daily life. One example is burial practices. But let's add a bit more life. People here always had a great sense of style and made the most of what nature gave them. When World War II was raging across the world, Finland found itself in an extremely complicated situation. After initial cooperation with Germany against the Soviet Union, the year 1944 came. Finnish troops who had been fighting alongside the Wehrmacht began pushing their former ally out of Lapland. This conflict, known as the Lapland War, had tragic consequences for Rovaniemi. The city, the heart of Lapland, had the only railway line to the north, crucial for supplying German troops. Unfortunately, this strategic location sealed its fate.
In October 1944, during the retreat, German forces under General Lothar Rendulic applied a scorched earth tactic. Most of the buildings were destroyed. Rovaniemi, which had about 8,000 inhabitants before the war, became a sea of ruins. The residents who returned after the war began a heroic reconstruction. The Lapland War ended on April 27, 1945, and with it, World War II in Finland. Now we move to the post-war period. In the spacious museum halls, you will find curated exhibitions with authentic artifacts from before the 21st century. That's enough to encourage you to visit. Now we move to the most iconic place in Lapland. In the very lit Santa Claus cabin, both outside and inside, there's no shortage of souvenirs you can buy. And you'll meet Santa himself behind those doors. From the Arctic Circle, you can also send a letter. W tym roku nie zawsze byłam grzeczna, ale jest z tego powodu mi bardzo przykro, ale obiecuję, że się poprawię. Bardzo bym chciała, żebyś na Mikołajki w tym roku przyniósł mi Promarkery i słuchawki nauczne. grę planszową. Ja tutaj witam Cię, Święty Mikołaju, po raz pierwszy w moim życiu. Mam na imię Aneta. Mam 27 lat i jestem z Polski. Chciałem od Ciebie dostać niezapomniany prezent. I have to admit, snowmobiles kept tempting me on site. They weren't in the plan, but it was hard to resist taking a ride around the area. Parę z waksów, slajdów, pamiętający pierwszy następ album. Tu nie można chodzić. Niby. All that was left that day was to see the famous Northern Lights. The next day was the most active. We walked a few kilometers toward the ski station and rented skis. Przed pierwszą glebą. You guys give up? Or you're thirsty for more? Przejebane, chłopie. Trzy, dwa, jeden.
At the end of the day, we had only planned to go to the sauna, but it turned out to be more than just that. Wandy masz dodatkowe morsa, nie? Teraz już jest lepiej, jak tak chwilę się ruszy. Wody dawaj szybko. Teraz to spacerek. 17 Rovaniemi na moja. Patrzcie co tylko robią, nie? Tutaj jest jeden wielki mróz, nie? Co goście robią, nie? Ziomki oszaleli, nie? Cudownie się czuję teraz. Powoli oddychaj, powoli stary. Lecimy. Ale też ci się lód poprzykojał do rąk i do wszystkiego, jak wychodziłeś? As you can see, the water didn't last even an hour in that place. Minus 16. And that's how another day in the heart of Finland passed. Welcome to the day 3. One of the destinations is Santa Park. Unfortunately, it's closed today, but we have another destination as well. No nie jest to największa wieża, na jakiej byliśmy. If you're looking for something to eat, it's worth stopping by Osaka, where for less than 20 euros there's a buffet offering a wide variety of dishes. Jest kreweteczka, słuchaj. Proszę Państwa, smaki odjadł. Węgorza chcesz? On tu jest z tym. Jest z krabem. To jest ośmiornicą. Chcesz ośmiornicą? Poproszę. Wasabi troszkę damy. Imbirku. Tutaj mamy jakieś... Piękne kolory widzę. Ja bym sobie... It's hard for me to judge the quality since I'm not a cuisine expert, but I simply enjoyed it, and the sheer variety of dishes and snacks was a great energy boost on a freezing day. A co to jest? To jest człowieku azjatycki ziemniak. To jest kurwa mango albo melon. No melon, wiesz. Bo zielone i jebie pietruszką. On the outskirts of the city, there's something that really surprised me in a positive way. First, there are wooden sheds filled to the brim with firewood, freely available to everyone. And second, there are special shelters for campfires called Labu. Przybudówka. Lean-to. To co, panowie? 4 niedziele, dziś piąta. 4 niedziele, dziś piąta. Przez tą baciarkę przeklętą, przez tą baciarkę przeklętą. Hej, 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 stopnioły, odbijajcie, który na szczyt pola dojdzie. Dzwon, dzwoneczku, puste pochwy z koloreczku. Hej, 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 co
That's all for today. Thanks for watching and see you next time.